Dojechaliśmy do miejsca Bali Pulina. Ogólnie tutaj te zwierzątka hodują. Luwaki, czyli ta kawa jest po prostu z nich robiona. Nie, że je mielą, tylko one to jedzą, potem wydalają i potem to suszą, wygrzebują, a ludzie to piją. Także idziemy spróbować. Wbiliśmy. Pan powiedział, że tu jest nasz visitor number, że wejście jest darmowe i nas po prostu tutaj oprowadzą. Hi! Partnerem tego odcinka jest aplikacja Zen. Dzięki niej masz dostęp do karty multiwalutowej, która pozwala płacić w różnych walutach na całym świecie z korzystnymi kursami wymiany, bez ukrytych opłat. Dodatkowo za każde płatności kartą możesz zdobyć nagrody i cashback, co oznacza realne oszczędności przy codziennych zakupach. Zakupy RTV i AGD mogą zostać objęte przedłużoną gwarancją do 2 lat, a każda transakcja jest chroniona. Sprawdź i załóż Zen z kodem KBZEN, aby zyskać plan Pro. Sprawdź link w opisie. No i tutaj są właśnie te zwierzątka. Zresztą zobaczcie, karmią je normalnie kawą tu i później, tak jak mówiłem, tą kawę sprzedają i piją ludzie. Zobaczcie tutaj, to jest kawa świeża, którą jedzą, no a tam już jest gotowy produkt, znaczy gotowy do prażenia. Tak wygląda strawione i w sumie wydalone ziarenko, bo tego już później te zwierzątko strawić nie potrafi, tylko tą otoczkę trafi. The coffee fruit that before the animal eating, and the animal normally they only eat the gel inside of the fruit. This one. Okay. And the seed, it's They spill it out the skins. Normally they not eat this one, and they Okay. only eat the gel around the bean. They swallow the bean. They do fermentation, and then they will comes out together with the poop, but it still comes Okay. out like a whole bean like this one. yeah, so This they is cannot They cannot digest it. yeah, Yeah. okay. This one is the poop one, and this is the bean after it clean. And after we clean, we just need to peel it the skin like this one. I think we're gonna use this. Yeah, it's this one. And after we get the green bean, this is the bean ready to roasting. Later down there you can see the roasting process. Okej, super. Tak wygląda, jak to powiedziało ładnie pani, ziarenko prosto z kupy. Później jest wyczyszczone. No i pokazywała, jak rozłupać te ziarenko i później jest do prażenia. No a to jest owoc. Tutaj mamy arabikę. And this is Tutaj kakaowiec. the traditional way. W tradycyjny sposób prażą właśnie te ziarenka, ale teraz już używają specjalne maszyny, to takie jak my mamy w Europie. I one są prażone do jakiegoś tam stopnia, no i pewnie mielone, bo tutaj już widzę, że mamy czarne ziarenka zmielone i później jest nawet sitko. And here you grind it like this. So it takes a lot of time Yeah. This when one you now have to do is- this way. Now we already use the machines. And here's the powder. It's ready to drink. So, coffee. Not so much smell. It's not really strong. No. That's what we use now for our production. And we also have the different type of roasted here. It's all made Arabica beans, but only different timing and also the temperature to roast it. You can smell it if you want like light, medium, it's medium to dark and dark roasted. Tutaj macie zielone nasionka. Tam jest maszyna do prażenia tego, do palenia kawy.
No i tutaj jest tak lekko palona kawa, mocniej, jeszcze mocniej i tu jest totalnie taka już spalona, ale pachnie bardzo fajnie, aromatycznie, mocno. Nie potraficie teraz tego poczuć, trzeba tu przyjechać, ale fajnie pachnie. Polecam spróbować. The plant and that one is the root. Kurkuma. And here ginger. Ginger. This is come from the root also. Many plants. Yeah. Vine one and the long bean, the green beans, that one is the Yeah. vanilla beans. Yeah. And then it's dry and this is vanilla stick after. Yeah. Zobaczcie jak wygląda wanilia. Też nie przypuszczałem, że to jest po prostu taki krzak i wygląda trochę jak fasolka. Fajna miejscówka, bardzo mili ludzie. W ogóle was tutaj biorą was tutaj za free, oprowadzają, pokazują wszystko. No i na końcu możecie napić się kawy. Nie śmiejcie się z mojej fryzury, ale jechałem chwilę bez kasku, żeby sobie włosy wysuszyć i uzyskałem taki efekt. No, teraz zobaczcie tutaj tą miejscówkę. Tu mamy taką miejscówkę, Bali Pulina, no i tam będziemy sobie pić kawę. Więc jest fajnie. Ładnie to tu zrobione, no i duże jest to, wam powiem. Już wam pokazuję jak tu ceny wyglądają. No zobaczcie, tutaj mamy kawę, można się napić kawy Luwak Coffee. Za 50 tych ich pieniądzów to jest gdzieś około 15 zł. Tak mi się wydaje, 15 do 20 zł za filiżankę kawy. Później mamy zestaw takich kaw, można sobie popróbować. No i mamy 60. I tutaj mamy, zobaczcie, ginseng coffee, chocolate coffee, pure coca, vanilla coffee, Bali coffee, czyli mamy kilka różnych rodzajów. Ginseng to mi coś przypomina, nie pamiętam teraz, napiszę wam co to jest, ale jak w Danii... Żeńszeń. Żeńszeń. Jak w Danii pracowałem, to robiliśmy właśnie napój z żeńszenia i to szło gdzieś tam też na Azję. Tu mamy herbatki, też zestaw herbatek po 60 000, czyli około powiedzmy te 20 zł. Mamy deser, banany w panierce, to Liza to lubi, 40. No i lecimy dalej, tu z tym menu. Chyba mnie nie okrzyczą, jak im nakręcę całe menu, nie? Tutaj mamy, zobaczcie, jakieś lupis, sticky rice with coconut grated, topping palm sugar. O, to będzie chyba dobre. Tutaj kolejne. Same desery, no jak kawa to deser, nie? No to będzie trzeba coś tutaj sobie spróbować. Ostatnio ludzie mówią, że mi z wagi poleciało, więc muszę nabić trochę masy. No i to już tutaj jest końcówka. To. I taki widoczek tutaj z tego miejsca, gdzie siedzimy. Wszędzie drzewa, tam w ogóle też jakieś właśnie są hotele, miejscówki, zobaczcie. Zaszaleliśmy, zamówiliśmy pół karty. Zamówiliśmy kawę Luwak, zamówiliśmy zestaw kaw, zamówiliśmy banany. Zobaczymy jakie to będzie, bo ostatnio mieliśmy na słodko, potem były z żółtym serem, a teraz zobaczymy jakie będą. No i zamówiliśmy takie te właśnie kokosowe coś tam, to wam pokażę, nie wiem jak to się nazywa. I lody kawowo-kokosowe, czy jakoś tak. Zobaczymy co to będzie. W ogóle jakbyście szukali żony na Bali, to musicie zapuścić takiego wąsa, bo chwalą za każdym razem. Oni też wiedzą, że ten wąs, Jak czytamy opinie różne tutaj na tym Bali, gdzie iść, co zobaczyć, no to naprawdę opinii jest bardzo dużo, są skrajne. Jest, że jest fajnie, jest, że nie jest fajnie, jest, że pułapka turystyczna, jest, że się płaci wstęp. My weszliśmy tu za darmo, nic nie zapłaciliśmy, zamówiliśmy sobie z karty. Ceny są jakie są, nie są najtańsze, ale to jest takie miejsce właśnie turystyczne. Czy to jest pułapka turystyczna? Nie wiem, no teoretycznie nie musisz tutaj zamawiać nic, możesz po prostu wyjść i po oprowadzeniu Cię po tym miejscu nie zrobić nic. Oczywiście tutaj jest reguła wzajemności, więc w sumie zamówisz coś
przynajmniej, żeby po prostu odwdzięczyć się za to, że Was tutaj oprowadzili. Nie jest to plantacja kawy, jest to po prostu tylko takie miejsce troszkę na pokaz zrobione, gdzie są tam te zwierzątka, jest trochę kawy, mają maszynę do palenia, zresztą widzieliście, mają tutaj ten tradycyjny sposób palenia tej kawy, to pokazują, chodzą panie i oprowadzają. To, że ja zamówiłem pół karty, to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, że zapłacę za to, nie wiem ile też Wam powiem, bo chcę po prostu tutaj powiedzieć o tych cenach. Chcę też wystawić rekomendacje, powiedzmy na tam TripAdvisor czy gdzieś na Google'ach, adekwatną do tego, w jaki sposób zostałem tutaj obsłużony. No i ja zawsze piszę szczerze. A często jest tak, że ludzie się jednak nakręcają albo w jedną stronę, albo w drugą stronę i coś im się po prostu nie podoba. Jeśli im się nie podoba, że gdzieś muszą trochę drożej zapłacić, niech po prostu w te miejsca nie chodzą. Ja sam jestem bardzo oszczędny i raczej wybieram te tańsze rzeczy, czy nawet alternatywy, bo nie lubię przepłacać za pewne rzeczy. Ale jeśli ktoś jest raz w życiu na Bali, albo po prostu planuje tutaj przyjechać i spędzić fajne wakacje, coś zobaczyć, to moim zdaniem nie ma tutaj co żałować siana na to, by się napić tego typu kawy. Spróbujcie kupić kawę Luwak w Polsce, filiżankę za 15-20 zł. Nie wydaje mi się, że ta kawa tyle kosztuje. Thank you. And this is all without sugar. Okay. Some of the coffee, this one already has like creamer powder inside, so the taste is already sweet from the creamer. And you can add the sugar if you want. Okay. Thank you. Thank you. Mamy tutaj kawę. Tu jest oczywiście ta kawa Luwak. Nalewana była prosto z banka. Tutaj mamy po kolei te kawy, które zamówiliśmy. No i też pani nam wytłumaczyła, że one są totalnie bez cukru, ale niektóre mają po prostu naturalną słodkość z ziarenek, więc będziemy to testować. No, wygląda to w ten sposób. No nic, to testujemy tą kawę z kupy. Przynieśli resztę. Tutaj mamy 4 małe banany, jak to pani powiedziała. Oczywiście są 4, nie? Tu mamy właśnie ryż z wiórkami z kokosa, to było. No i jeszcze mamy lody w kokosie, zobaczcie. A tak prezentuje się dzisiejsze nasze śniadanie. Znaczy moje śniadanie, a Lizy to deser. Dobra, desery zjedzone, kawa wypita. Pokręciliśmy się tu jeszcze. Fajna miejscówka, podoba mi się. Fajny taki klimat, typowo Bali. No, zresztą zobaczcie, jaką ja mam koszulkę. Wpisuje się tutaj w ogóle w ten klimat. Tutaj też jest stoliki, są, zobaczcie. No, dzisiaj tu bardzo mało ludzi, fajnie. Ja też lubię, jak nie ma tak dużo ludzi. Pool, bridge, rise, taras. To też jeszcze gdzieś można zejść. No, takie w lesie porozstawione, wszystko fajnie. Nic, jedziemy dalej. Tutaj można kupić kawę. Zobaczcie, 670 000. Luwak Coffee, 150 gram. To są bean. Tutaj mamy kolejną. I tu już mamy powder, czyli zmielona kawa, 690 000. No i taka malutka 100 gramowa. 60 gram tu tego jest. Tu jest 100 gram, 480 000, czyli no to 500 to jest 150 zł za 100 gram. No i zapłaciliśmy 300 000 za te całe jedzenie, także około 100 zł. Czyli te kawy, te banany, te desery, lody, wszystko. Dla mnie nie jest wcale tak jakoś turbo drogo, bo w Polsce za taki zestaw myślę, że dużo więcej się zapłaci. Tutaj jesteśmy w miejscu, gdzie są pola ryżowe, ale zobaczcie, jak one wyglądają. Są takie schody porobione z tego w ten sposób. No to też instagramowa miejscówka. Ludzie po prostu sobie strzelają tutaj fotki. No ładnie to wygląda.
Fajna miejscówka instagramowa. No to też ładna fotka. Tu chyba coś było, ale już nie ma. Zobaczcie. Pusto. No i taki widoczek. No co ja wam będę tutaj dużo mówić. Ocencie to sami. O i tutaj jeszcze też takie ryże. No ładnie, ładnie. No, fajny widok. Tu mamy graną huśtawkę, czyli te wszystkie zdjęcia instagramowe z takich huśtawek, zobaczcie. Tutaj są huśtawki też i chyba po prostu uprząż. I tak jak widać, później są te zdjęcia w tych sukienkach. Może ja sobie zrobię w takiej sukience zdjęcie? A co mi tam? No zobaczcie tu ten widoczek. Taka huśtawka nad taką przepaścią, no. Można się przestraszyć. No, wybraliśmy tutaj restaurację. Mamy Green Taras. Tutaj dwójeczka, stolik i taki widoczek. Takie zdjęcia z tego miejsca. Jest też restauracja. Ceny też są spoko. Był deser, to teraz by trzeba było coś zjeść normalnego, nie? Tutaj mamy napoje. Tutaj mamy, zobaczcie, też kawę, luwak, 50 000, czyli ta sama cena co tam. Po tych słodyczach to trzeba zjeść trochę warzywek, więc mamy tutaj taką sałatkę. No bo trochę zielonego też nie zaszkodzi, nie? Zaparkowałem skuter. Idziemy teraz do takiej miejscówki bardzo instagramowej. Tu się płaci w ogóle wjazd. Zobaczcie, 50 000. Ale jest fajne miejsce, żeby zrobić sobie fotki. Jest ochrona i po prostu wpuszczają tutaj ludzi przez bramkę. Także idziemy do kolejki. Dostaliśmy opaski takie i ciśniemy. Czekamy, bo fotki robią. Napisy. No tutaj też jest pokazana kawa. Tutaj macie kupę. Tutaj macie umyte. Tu już jakieś wysuszone. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jak wejdziecie, to później macie ekstra płatne rzeczy. Tak to wygląda, zobaczcie. Mamy huśtawkę, drugą huśtawkę, super extreme, extreme. Trochę tego tu jest.
można sobie po prostu przyjść, skorzystać. No i te wszystkie fotki z Bali, no to w tym miejscu można sobie strzelić. Mamy też kawę, zobaczcie. Tutaj mamy 200 gram za 885 tysięcy. No, sklepik, można kupić, zabrać do domu, jeśli ktoś ma miejsce. Ja już za bardzo miejsca nie mam, żeby w ogóle cokolwiek z sobą zabierać. No, jest tego tutaj sporo. No i oczywiście Liza nie byłaby sobą, jakby po prostu czegoś tutaj nie popróbowała. Co to w ogóle jest? Kremperą. Kremper. Ale ładnie pachnie to. Mówisz? No to fajnie. Nie wiem ile ta kawa w Polsce, ale tu jest na przykład 100 gramowa, 530 tysięcy. To jest chyba około 150 zł za 100 gram tej kawy w ziarnach. Nie wiem, muszę sprawdzić, poszukać ile w Polsce coś takiego kosztuje. Tutaj mamy Pure Bali Coffee Bean, czyli kawa zwykła z Bali, ale ładnie pachnie. No i macie 250 tysięcy za... Już wam mówię ile tego tu jest. Nie widzę, ale chyba 200 gram, czy tam 250. Jest i świątynia. Tam mamy sesję graną. Zobaczcie, Alas Harum Bali. Tam też taka miejscówka. No fajnie. W sumie dobrze, że tu przyszliśmy. Przy okazji sobie zobaczyć. Tu możecie sobie kieckie wynająć pewnie. Tutaj też jest dodatkowo foto, booth z huśtawki. Sztosik to wygląda. No jest tu gdzie chodzić, wam powiem, przecież to jest tak duże. Tu też huśtawka grana. Tam pola, tam druga huśtawka, tamto, tamto. No jest tego tutaj. Liza, namówcie Lizy, żeby poszła na huśtawkę. Liza ma traumę po tych kładkach z bambusa, więc no już nic nie poradzicie. Nie wiem czy to durian, ale sobie tutaj rośnie. Albo to jackfruit. Nie wiem. Mamy takiego o. Łapiemy tutaj, zobaczcie jaką akcję. Nie wiem jak długo to będzie trwać, bo Liza to by tam pewnie siedziała z godzinę, żeby w ogóle się zdecydować na ten ruch. A nie, no tu będzie jazda od razu. I cak, no. Sesja grana, wszyscy czekają, ale no Liza musi mieć, nie? Czekajcie, mój bateria się rozładowywuje. Wyglądało lepiej Ohoho, ale się giba. No, powiem wam, że nawet ja tutaj dostaję choroby lokomocyjnej, bo giba mocno. Ale jest dobrze. Teraz w ogóle po tych kamieniach się dziwnie idzie, bo wygibani z tego mostu
O, mamy tego stwora, tam sobie zrobimy zdjęcie. Tu też będzie fota. Widzę, się już tam pakuje. Jaki tam ryk jest, nie? Po tym moście. Giba się ten most. Co to, latarkę potrzebowałaś? No, idziemy dalej. Tutaj już teraz między tymi polami ryżowymi. Oczywiście są figurki, są jeszcze miejsca do fotek. Tam dalej, o, tam dalej wam pokażę. Tam jest taki, o, sobie, nie wiem, pan. Tam jeszcze idziemy fotę strzelić. Oczywiście o to wszystko tu trzeba zadbać, czyli tutaj ludzie sobie pracują. No ładnie to tu zrobione. Moim zdaniem warto zapłacić te, ile to w sumie, 15 zł, 20 zł, jakoś tak. Jest tego tutaj sporo, więc teoretycznie za free możecie sobie nastrzelać tyle instagramowych fotek, że wystarczy na jakiś czas. Tutaj też jest fotka, mostek, jakieś takie gniazdo można zrobić. No a u góry macie baseny, zobaczcie. Tu jeszcze fotka strzelona. Jest takie, no nie wiem jakby to nazwać. Nie ma nazw, nie wiem w ogóle do czego to porównać. Jest jakiś gościu, zobaczcie, jakieś dzieci. Tu jeszcze jest jaskinia. Można przejść dalej. Zobaczymy co tam jest. O, tu można wejść. Wbijamy co tu jest, zaraz zobaczymy. Kurczę, ciemno się zrobiło, nic nie widzę. Co tu jest? O, tu się dalej wchodzi. Przełącz na światło, ale nie działa. A, tu się przechodzi na drugą stronę. No zobaczymy, gdzie wyjdziemy. Ale mamy adventure. Cyk. A, no to jesteśmy tutaj z drugiej strony. No, ale chwilę to się wystraszyłem, że gdzieś spadnę. Pewnie zapytacie, ile tutaj kosztuje jedzenie. No to już wam pokazuję. Picie, coś takiego, macie koktajle, woda 35 000, 10 zł. No to jest tak jakby gdzieś w Polsce po prostu w restauracji. No i jedzenie też nie jest źle. Można zapłacić, zobaczcie, 30, 20. Tu jest najdrożej, jest jakiś plater za 175 000. A tak średnio to tutaj ceny nie są aż takie wysokie. Nie wiem, no ja patrzę z perspektywy euro, a nie złotówek, pamiętajcie. Bo na przykład na Cyprze za obiad dla 2 osób to jest około 40-50 euro na dzień dobry, jeśli chodzi o obiad i picie. No a tutaj zobaczymy, ile wyjdzie. Znowu kokos. Teraz mam jakiś chicken. Ja lubię tego typu danie. Ryż. No i Liza ma taki ramen, powiedzmy, że to jest. No i to dzisiaj by było chyba na tyle, bo już więcej nie wcisnę. Aczkolwiek po prostu dzisiaj jemy w różnych miejscach, bardzo małe porcje i zobaczymy, ile tego się nazbiera przez cały dzień. Tutaj mamy resztę. Zobaczcie, ile tysięcy. No a zapłaciliśmy, już wam mówię, 368 000.
Więc to jest jakieś 100 zł za 2 osoby, za to jedzenie. 2 picia, 2 jedzenia. No chyba nie jest tak źle. Zobaczcie, macie tutaj ramen, chicken kung pao, coconut. Coconut jest drogi akurat. Spajki, melon. No i często doliczają serwis. Więc o tym też trzeba pamiętać, że jest 10 lub 15% serwisu. Nie wiem ile tu akurat, ale zobaczcie, 21 597 to jest doliczony serwis. Teraz trzeba to wszystko poukładać. W ogóle te pieniądze ich to trochę ciężko tutaj się rozpoznać, ale łatwiej niż w Kambodży. Ale trzeba się drobniaków pozbyć. O, i tu jest ta pani, która tak ładnie tańczy i palcami wygina. Wygina śmiało ciało. Tak wyglądają te ich pieniądze. Tutaj też. Tu jest gość. Zobaczmy to. Tutaj kolejne. Czyli z tyłu te panie, które tańczą, a tutaj są panowie. Tutaj pan i tutaj pani. Posiedzieliśmy, robi już się tutaj ciemniej. Zobaczcie, światełka tam już uruchamiają, na moście się świeci, tam też coś się świeci przy tej małpie, a my powoli będziemy zmykać. Tam ktoś dronem operuje, zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. O, tam jest dron. Powiem wam, że trochę trzeba się nachodzić. Człowiek aż się zmachał po tych schodach. No, ale zmykamy. Nie wiem, czy wam pokazywałem tego kopi luwak, czyli te zwierzątko. W sumie kawa nazywa się kopi luwak. Ale od dupy strony wychodzimy stąd, bo wchodziliśmy z drugiej strony. To jeszcze wam nagram. Tu wychodzimy. No i jesteśmy. A tutaj jest ten duży stwór. Tak wygląda. No to dzisiaj ostatni dzień na Bali. Ostatnie jedzenie z Bali. Takie coś mamy, spadać mucha. No, to jest fajna miejscówka tutaj w ogóle z jedzeniem. Dobre, tanie i w sumie dość dużo tego jest. O, to co mam na talerzu to jest około 10 zł. Także zobaczcie, mamy pies z kurczaka, tutaj jakiś bakłażan czy coś, tutaj też coś, nie wiem co to. No ale dla mnie za 10 zł takie jedzonko całkiem spoko. Jeszcze zobaczcie, ja jeszcze nie zacząłem jeść, bo zdjęcie sobie zrobiłem, wiecie, na Instagrama, nie? Zupa przyszła, też zrobiłem zdjęcie i chcę zrobić zdjęcie tu, nie? A tu już połowy nie ma. Jeszcze deszcz zaczął padać, zobaczcie. Patrzcie, cwaniaków. Co tam? Co tam, Elony? No, jeszcze tutaj ostatnie spacerowanie po Bali, po markecie. Tu już też ludzie po prostu zamykają te stragany, bo jest godzina chyba 19 albo 20. No idziemy tutaj, zobaczcie. Różne magnesy trzeba kupić po prostu. $1 pewnie. Tak zajęci byliśmy, że nie było czasu w ogóle wcześniej gdzieś poszukać magnesów, to wybraliśmy się teraz właśnie na market. Zobaczymy, czy uda nam się coś upolować z balijskich magnesów.
lotnisku i będziemy lecieć do Tajlandii. My już nadaliśmy torbę, teraz idziemy do gate'ów, a tu zobaczcie, jest VAT refund, czyli jeśli coś kupiłeś tutaj, to można sobie VAT odebrać. Pamiętam, że kiedyś tak było w Czechach. W ogóle zobaczcie, jaka tutaj hot czekolada. Taką czekoladę to by można, nie? Gdzieś tam polukrować. Ona wygląda troszkę jak czekolada z lukrem, także całkiem spoko. Chociaż ja nie wyobrażam sobie w takim stroju popylać w temperaturze 30 stopni. Is coming together to give you a final blend. As whiskey makers, we're profoundly curious. There's things that we do that they may never see the light of day. That as blenders, we just blend. Whenever we're looking at whiskies, whether we're looking at existing recipes or we're looking at creating innovation products, we're always looking at flavour. Do Tajlandii to lecimy sobie takim małym samolocikiem, jak widać. No, trochę ludzi nawet leci. No dobra, to wylądowaliśmy w Bangkoku, zbieramy się do hotelu, jeszcze trzeba tylko siano wymienić. Zaraz zobaczymy, ile tutaj kosztuje. Dolar 32,50, a tutaj też dolar 32,50. Także no troszkę niżej stoi niż wtedy, jak przyjechaliśmy tutaj za pierwszym razem w grudniu, bo było 34,50, że tak powiem. A oni tu teraz sprzedają za 34, a za 32 kupują. No nic, jakoś trzeba dać sobie radę. No, to my idziemy spacerkiem z plecakami, bo to w sumie kilkaset metrów mamy hotel. Co jak co, ale za Tajlandią to się już stęskniłem. W sumie z tych wszystkich krajów najbardziej podoba mi się Tajlandia, a to głównie ze względu jedzeniowego. Zapomniałem, że tutaj trzeba po prostu się wciskać na pasach. No, także wróciliśmy do korzeni. Ogólnie to tu jeszcze jest tajski Nowy Rok i dzieciaki latają z
pistoletami na wodę i się leją. Wszędzie woda. Tak, szliśmy obok nich, tylko powiedział hello, ale patrzył się tak z taką chęcią, żeby mi przywalić, ale jednak chyba sobie podarował lanie mnie wodą. Szkoda, że Lizy nie polał, bo mógł. Jej się należy. Bali fajne, Tajlandia też. Będę mógł sobie zjeść za niedługo cashew nuts. To lubię najbardziej. No i te kable, zobaczcie. Te kable najlepsze. No to trzeba zacząć Thai Story, czyli znowu jedzenie. Ogólnie tajskie jedzenie jest moim zdaniem najlepsze, ale te balijskie też bardzo dobre. No i zobaczcie, te ceny od razu lepsze. 100 batów to 13 zł, więc to jest około 7 zł, czy tam 6,50. Więc trochę inaczej to tutaj się wydaje. Jakoś lepiej mi było na tym Bali liczyć ten hajs. No i spoko ceny, zobaczcie. A restauracja taka. Fajna miejscówka. Klimatyczna. O, tutaj mamy nawet stary PlayStation. Też wam pokażę tutaj ceny, bo widzę, że was to interesuje. Tutaj macie 60 batów, czyli 6 razy 13. 0,13. Tak, 60 razy 0,13. No to będzie 60, 6 razy 3, 18, czyli 7,80 za takie jedzenie. Tutaj mniej, zobaczcie, 50 batów. Tutaj mamy też 50 batów. To zamówiłem, zaraz zobaczymy, jak będzie to duże, bo to jest z ryżem. Jajka tutaj nie wziąłem. Jajko kosztuje złoty 30, jakby ktoś chciał na to po prostu takie. No i jeszcze tutaj wziąłem, o, tutaj mamy też coś fajnego. Średnio każde danie kosztuje 50 batów, czyli jakieś niecałe 7 zł. To są mniejsze porcje oczywiście, ale to można wziąć za 14 zł dwie i się człowiek naje. O, jeszcze wziąłem sobie tą zupę. Ta zupa akurat 150 batów, no to mamy jakieś 13 i 7, 20 zł za zupę. Zobaczymy. No i zobaczcie, wcale aż tak mało tego nie ma. Ryżu mamy spoko, tutaj mamy tą sałatkę. Jest średnio pikantna, ale jak w Tajlandii coś jest średnio pikantne, to piecze 2 razy. No i robimy test. Dawno tego nie jadłem. No. Robi wrażenie, oddaje tą ostrość. Ale no, lubię te rzadkie. Nie żebym kłamał, zobaczcie jak to jest ostre. Aż się spociłem. Ta zupa daje czadu. Ale tam serio jest bardzo smaczna. Więc polecam. Tylko że robi się gorąco. No. To by było na tyle w tym odcinku, także dajcie łapkę do góry, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!